Chyba jedyny akt w art unboxingu. Kai kai kiki. Arigato gozaimasu. Chyba tak to się mówi, mam nadzieję. Cześć, witam Was w nowym odcinku Art Unboxingu. Dzisiaj przyszła do nas paczka z Japonii, Tokio. Tutaj jest Japan Post. Podobają mi się te znaczki pocztowe, które są tutaj z tyłu. Tu widzimy te charakterystyczne wiśniowe kwiaty związane absolutnie z Tokio i z ich kulturą, z tym, co znamy jako festiwal wiśni z mangi, z anime. Sakura. I świetne są też te rycinki z samuraja i wojownika sumo. Naprawdę pozytywna rzecz, znaczków na pewno nie wyrzucę. Po prostu mi się podobają. Nie jestem jakimś kolekcjonerem znaczków. Jestem kolekcjonerem sztuki związanej z konsumpcją i tą sztukę zaraz sobie otworzymy. Okej. Tutaj jest list. Bardzo dziękuję nam za zakup. Dodatkowo włożony jest dla nas prezent. Chyba właśnie w postaci tej pocztówki, bo tego się nie spodziewałem. No i zaprasza nas do zakupów w przyszłości. Dodane jest także piękne arigato! Jest to pocztóweczka. Oczywiście z twórczością Takashiego Murakami. Jest Murakami Takashi. związana z jego brandem Kai Kai Kiki. To jest bardzo specyficzna stylistyka. To jest bardzo japońskie, związane trochę z mangą, ale jednak jest to jak najbardziej malarskie przedstawienie. Te kwiatki są turbo specyficzne dla jego twórczości i pojawiają się w wielu jego realizacjach. Paczka zapakowana naprawdę fajnie, precyzyjnie. A co my tutaj mamy? Mamy dwa kolejne pudełeczka do rozpakowania. Możecie zobaczyć, że jest to figurka wyprodukowana przez Kaiyodo. Związana jest z tak zwanym Super Flat Museum. Jest to też związane z wystawą, którą Murakami miał, gdzie jego twórczość została zamieniona na taki rodzaj gadżetów czy też przedmiotów kolekcjonerskich właśnie celem też demokratyzacji rynku sztuki. A jeszcze zobaczmy, jak wygląda same pudełko. Tutaj jest napisane, że jest to praca Takashiego Murakami. Tutaj jest Super Flat Museum. Tu znajduje się producent. Z tyłu mamy też pokazaną serię możliwych figurek do znalezienia w tym opakowaniu. Jest to fajnie zapakowane. I wyciągamy naszą figurkę, naszą małą rzeźbę. Trafił nam się taki wzór. Tutaj też jest napisane oczywiście, jak się nazywa praca, którą mamy. Ta praca to jest Hiropon. Tutaj jest podany oczywiście numer seryjny tej pracy. W związku z tym mamy pewność, że jest to autentyk i rzecz niepodrobiona. A tu jest praca. W kolejnym, zamkniętym ściśle opakowaniu foliowym. To będzie czwarte w ogóle opakowanie, które otworzymy, żeby dostać się do kwintesencji tej pracy. To jest tylko pochłaniacz wilgoci. Dotarliśmy do etapu, w którym mamy jedno ściśle zamknięte opakowanie z nóżką. Pięknie wyrzeźbiona, widać wszystkie paluszki. Tutaj mamy wstęgę, ja jeszcze nie wiem, moim zdaniem to nie jest niestety wstęga, a strzał mleka z sutków. Tu jest nasza postać związana z kulturą mango animową, Manga. kulturą tak zwanego hentai, Hentai. czyli tego animowanego japońskiego porno, czy też erotyki, charakterystyczne powiększone oczy, kolorowe włosy, no i tutaj tematem tego przedstawienia prawdopodobnie są też te duże piersi. No i tutaj mamy ostatnią część tego aktu i nasz stędzik, na którym to wszystko będzie sobie stało. Zabieramy się do składania. 3 minutes later. Ten minutes later. Wszystko do siebie ładnie i elegancko pasuje. To teraz pytanie, czy wkłada się to tak, czy tak? 13 minutes later. 19 minutes later. Later. Tak jak tam wszystko pasowało wręcz idealnie, to przyznam szczerze, że włożenie tego jest zwyczajnie upierdliwe. Much later. 3 days later. Uznajmy, że takie jest włożone. O. I w ten to sposób, w takiej trochę manierze prosumenckiej, czyli konsument też musi sobie część rzeczy złożyć, trochę tak jak z mebelkami w Ikei. Kwestia wykonania
nie jest najbardziej precyzyjna na świecie. Cena, jaka jest cena? Jedna taka praca Takashiego Murakamiego kosztuje około $13–15. Nie jest to wygórowana cena, jeżeli ktoś jest fanem estetyki manga, anime, albo jeżeli jest ktoś fanem malarstwa czy też twórczości Murakamiego, jest to jak najbardziej fajny zakup. I rzeczywiście uważam, że to demokratyzuje rynek sztuki. Jeżeli chcemy wejść w posiadanie jakiejś pracy, autentyku z numerem seryjnym, jest to fajna opcja. Jest spora szansa, że każdy z Was może sobie nabyć taką oto rzeźbkę od Takashiego Murakamiego pod tytułem Hero Porn. Nie, Hero Porn. Ale trochę porn, no kurczę, powiedzmy sobie szczerze, że to jest trochę porn. Jeszcze raz, zapraszam Was do podziwiania tej rzeźbki pod tytułem Hero Porn. Ja się nie mogę skupić po prostu przez to. Widzisz, jak to jest zrobione? No to jest w ogóle, wy się śmiejecie, że ja się mylę. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Już niebawem otworzymy coś naprawdę spektakularnego. Zobaczycie. Dzięki serdeczne, cześć! 私の YouTube チャンネルに登録する。インスタグラムで私に従ってください。1週間後のアートアンボクシングの次のエピソード。何